Boże, ale lubię cię, ale tej gry nienawidzę. Jak wychodzę od ciebie z domu, to żygam pod klatką. No ja teraz zdradzę trochę, że był taki okres, kiedy mi się wydawało, że ja ci czytam jako otwartą księgę, nie? Że po tobie strasznie, po tobie mocno widać emocje, nie? I wyobraźcie sobie, że bierzecie na warsztat, po polsku to jest zwierzęcy fort, a po angielsku to jest air, land and sea i napychacie tą grę końskimi sterydami. Tak, tam na stronie widziałem jest chyba między 20 a 80 minut, to chyba mi się popieprzyło i powinno być między 120 a 180 minut. No ja... Dostał w ciry i się rozpłakał. Tak, tak, dokładnie tak. Piwerka? Wakacje, odcinek drugi. Ojejku, witamy serdecznie, dżentelmeni przy stole w kolejny upalny wieczór. A dzisiaj będą rozmawiać o gry, tak jak w poprzednim odcinku, Irek. I Piotrek, cześć, czołem. Dobra, to ostatnio ja skończyłem na Arksach, no to ty dawaj, co masz tam dalej. Dobra, to ja szybciutko o Netrunnerze po raz, nie wiem, 150 któryś. Ale no ale dobrze, to jest dwa super słowa, fajne. wiesz co, bo udało nam się wrócić trochę przypadkiem chyba w ogóle do tego Netrunnera, nie? Bo żeśmy pamiętam, że czy jakoś na wariata nam się udało spiknąć któregoś dnia, czy... A nie, dobra, ja miałem w ogóle chyba instrukcję do tego, do Seventh Sea sobie przypomnieć, oczywiście nie miałem kiedy, więc po prostu zaproponowałem Netrunnera, bo do Netrunnera miałem cały czas gdzieś tam pół roku, czy rok temu złożone w ogóle deki, więc tylko to wyciągnąłem z reklamówki, rozłożyłem, przypomniałem zasady w, nie wiem, 5 minut, może nawet mniej. No 5-10 minut to maksymalnie, tak? Jakby tylko odświeżyłem, co robimy i jaki ten. I kurczę, przypomniałem sobie, jaka ta gra jest, taka bym powiedział smooth, taka sprawna, jak ta rozgrywka płynie. Jaki to jest z jednej strony mózgożer, ale taki pozytywny mózgożer. Nie na zasadzie, że siedzisz i po prostu, wiesz, w pewnym momencie to już ci oczy dookoła orbit się przekręcają, tylko to są takie bardzo przyjemne decyzje. One wszystkie są fajne. To bardziej po prostu zastanawiasz się, czy chcesz to fajne zrobić i to fajne, i odpuścić 4 czy 6 innych rzeczy, czy po prostu z tych 4-6 innych rzeczy zrobić te 3, a... No właśnie, bo to jest gra konfliktowa jak najbardziej, ale są gry, przy których bardziej wypoczywasz niż się stresujesz, nie? Bo siadamy takie gry o Tron LCG, no i tam od początku odgryzasz paznokcie. Nie każda decyzja wydaje się na wagę złota. Zastanawiasz się, czym on może cię przywalić. A tutaj ta decyzja nie wymaga jakichś takich zawrotnych ilości rdzeni w procesorze, tylko po prostu gramy trochę na czuja, nie? Znaczy, ja bym powiedział tak, że ona jest, wiesz, ona jest strategiczna, tam naprawdę dużo trzeba kombinować, o czym za chwilkę jeszcze więcej powiem, ale to nie jest, z reguły większość decyzji nie jest taka, że o Boże, kochany, co ja zrobiłem tą jedną akcją, nie? To już mogę już, wiesz, przetasowywać kartę po tej jednej akcji, nie? Że no niestety, albo wiesz, zagrał tą kartę, dobra, no to koniec, nie? Już nic nie zrobię. Tylko gdzieś tam trochę, to też nie jest takie przyciąganie liny, ale wiesz, ja trochę zrobię dobrego, trochę ty zrobisz dobrego i mi dokuczysz. Tak, ale nie ma też takiego efektu lawiny, nie? Z reguły, nie? Z reguły, bo... Czekamy, są niektóre partie, tak, ale to z reguły raczej to te szanse są wyrównane. To jeszcze inaczej, jeżeli deki są zbalansowane, jeżeli gracze są mniej więcej na podobnym poziomie, to będzie naprawdę, będą fajne partie, fajne zacięte będzie partie. Będzie pan zadowolony. Tak, gdzie obydwie strony jakby będą miały szansę na zwycięstwo, a nawet jak nie wygrają, to myślę, że będą miały sporo satysfakcji z tego, co udało się tam w partii, z tych małych zwycięstw, nie? Co udało się w partii zrobić. I wiesz, i jakby biorąc pod uwagę właśnie tą ilość możliwości, którą mamy w tym pojedynczym nawet deku, ilość decyzji, które musimy podjąć, to te zasady są naprawdę przystępne w Netrunnerze. Rozgrywka jak najbardziej jest strategiczna, bo nie wiem, czy pamiętasz, my za każdym razem graliśmy 2 albo 3 partie pod rząd. I nie wiem, czy pamiętasz te pierwsze partie, gdzie ty nie wystawiałeś tych ice'ów, to były kompletnie inne partie niż późniejsze. Ja w tych pierwszych partiach cię po prostu zmiatałem. Tam było jakieś, wiesz, 7-1, coś takiego. Później, jak już zacząłeś grać bardziej właśnie na spokojnie, bardziej cierpliwie, bardziej systematycznie,
bardziej grać pod ten swój deck, wykorzystywać, no to już i ty wygrywałeś, tak? To już nie był mój pogrom, tak, po mojej stronie zwycięstwa, tylko były bardzo zacięte rozgrywki, a czasami były wręcz takie, że to ty mnie, no tak mocno przetrzepałeś, a ja gdzieś tam, wiesz, tylko pazurami próbowałem cię troszeczkę podrapać. No to jest piękno tych gier, to tak samo i w Keyforge'u brałeś tą talię i musiałeś po prostu zrozumieć, co ta talia robi. To jest podstawa tak naprawdę tych gier LCG-owych, tym podobnych, że musisz zrozumieć, do czego ta talia została stworzona, nie? Tak. Co masz robić, jaka jest dzisiaj twoja frakcja. Tak, a mimo wszystko też jakby to jest specyfika karcianek, że okej, twoja talia ma jakiś idealny plan, natomiast przez to, że tych kart jest tam 40, 60 i tak dalej, jest ograniczony dociąg, karty dochodzą w zupełnie losowej kolejności, to musisz też szyć i dopasować ten swój strategiczny plan do tego, co ci na rękę podchodzi, też do tego, co przeciwnik robi. Tak jak mówiłem wcześniej, prawda, jak ty nie ajsowałeś w ogóle swoich serwerów, no to ja to wykorzystywałem. Zacząłeś ajsować, no i nagle się zaczęły schody, nagle musiałem grać w inny sposób, ale to ciebie też spowalniało, prawda? Ty też, to nie było tak, że za darmo, tak, to ajsowałeś, tylko to ci kosztowało akcje, kosztowało cię pieniądze. Tak, albo granie strachem. Ja wiem, że ty wiesz i zostawiam sobie 4 pieniążki, bo wiesz, co ja za te 4 pieniążki mogę mieć. Blefik. Blefik. Ty mnie w ogóle właśnie już w późniejszych tych partiach strasznie mnie woziłeś. Tak jak, no ja teraz zdradzę trochę, że był taki okres, kiedy mi się wydawało, że ja ci czytam jako otwartą księgę, nie? Że po tobie strasznie, po tobie mocno widać emocje, nie? Jak jesteś przy stole, co jest fajne w ogóle. No, zależy jakie to są emocje. Nie, znaczy bardziej widać, jak jesteś taki pozytywnie podniecony, że widać, że wiesz, że coś dobrego się dzieje. Dobra ręka. No. Tak, pan dobra ręka. Tak w ostatnich tych partiach, znaczy potrafisz też ściemniać dobrze, no to też trzeba ci oddać, ale w tych ostatnich to mnie strasznie woziłeś. Ja pamiętam, wystawiałeś tyle kart na stół, 3 partie graliśmy pod rząd, ja byłem, wiesz, za każdym razem już byłem pewien, że już teraz to na pewno jakąś pułapkę zastawić, bo grałeś też deckiem, który ma mnóstwo tych pułapek, prawda, takich paskudnych, tymi Jinteki, i za każdym razem nie, za każdym razem to była agenda, nie? Więc wiesz, jakby miałeś naprawdę skuteczność, nie wiem, 10 na 10 powiedzmy. No moja też wina, być może, że nie sprawdzałem, ale no byłem pewien, że w pewnym momencie już no ile razy można to samo powtarzać. To samo powtarzać, a wiesz, pokazałeś mi, że tak, że można, nie? Do skutku tak naprawdę. Także to mi się bardzo podobało. I poczekaj, i coś jeszcze chciałem powiedzieć. Znaczy, i jedna rzecz jeszcze tak po partii, i do tego też jeszcze wrócę przy okazji innej gry, i to jest takie niestety, że ten Netrunner, no u mnie to jeszcze powiedzmy jest Codex, jeszcze jest ta gra o Tron karciana LCG, że te gry mi się tak cholernie podobają, że one strasznie... Walczą. Ale to strasznie, to też, ale one strasznie, ale to strasznie podnoszą poprzeczkę wszystkim innym grom, już abstrahując nawet, wiesz, karciankom, jakimś tam LCG-om, ale w ogóle grom pojedynkowym i jeszcze bardziej ogólnie grom dwuosobowym. A ja cały czas do tego wracam, no, mam coraz mniej tego czasu na granie i po prostu jak mam możliwość właśnie w którejś z tych gier, powiedzmy z tej gdzieś tam mojej jakiejś świętej trójcy, czy kilku tytułów zagrać, to dla mnie tu nie ma, wiesz, żadnej decyzji, nie ma żadnego wyboru, tylko po prostu zawsze to jest 3 razy tak. Co mówię, no odbija się na tym, że wiesz, jak poznajemy jakieś nowe gry, nowe tytuły, to bardzo krytycznie. No. Bardzo krytycznie, bardzo ciężko jest im się przebić i tak, bardzo krytycznie, w sensie jak tylko coś zgrzyta, coś jest nie tak, to bardzo szybko, no jak gdzieś tam, no właściwie skreślam, nie, te gry, bo no, nie ogram wszystkiego, absolutnie nie ma takiej możliwości, a nawet jakbym miał całą dobę, tak, nagranie, a jakby wiesz, te gry mają tak olbrzymią, tak Netrunner, właśnie Codex i tak dalej, mają tak olbrzymią regrywalność, że ja no mógłbym w to łupać. Więc no niestety jest potworna konkurencja, tak? Potworną, tak, te tytuły potworną konkurencję robią dla innych gier. Czy to nowych, czy starych, tak? Jeżeli chodzi o rok wydania. No dobra, to co? To ja dorzucę... Jeszcze tylko jedno zdanie.
Zagraliśmy, bo patrzyłem sobie na zegarek, zagraliśmy na przykład teraz 3 partie pod rząd o jest teraz, żebym nie skłamał, w 2 godziny? Coś takiego, nie? Czyli my żeśmy schodzili już tam poniżej 45 minut chyba na partię, średnio, tak? Bo tam była, wiesz, jedna była partia bardzo długa, na przykład tam chyba troszkę ponad godzinkę zajęła, ale była obok partia, która tam 30 parę minut No to do Mateja nam jeszcze trochę brakuje, bo on chyba tam mówił, że średnio 20-30 minut u nich nie wiem, jak oni to grają, ale no okej, nie? Znaczy fajnie. Szybciutko. Dobra, przepraszam. Aczkolwiek były u nas takie partie też pół godziny. Tak, Niestety ja się wepchnę z kolejną konkurencyjną gierką i wyobraźcie sobie, że bierzecie na warsztat, po polsku to jest zwierzęcy fort, a po angielsku to jest Air, Land and Sea i napychacie tę grę końskimi sterydami, bo w Seven Sea, City of Five Seals jest tak naprawdę rdzeń kręgosłup, polega dokładnie na tym, na czym Air, Land and Sea, czyli mamy na koniec dnia 3 lokacje, których chcemy zająć po prostu. Po jednej stronie leżą nasze karty, po drugiej stronie leżą przeciwnika. I po prostu o te 3 lokacje się bijemy, zagrywamy karty, które mają na celu wywalić przeciwnika albo go osłabić, tego, który jest po przeciwnej stronie właśnie danej lokacji. Więc to tak w skrócie można powiedzieć, jeśli chodzi o głównej mechanice tego Seven Sea. Gra w klimacie piratów. No, ja kurczę nie bardzo lubię ten IP, bo tam są piraci, muszkieterzy, co jeszcze? No jacyś awanturnicy różnej maści. Nie wiem, księgowego brakuje tylko z Monty Pythona pirata, ale w każdym bądź razie no gra mi się strasznie podoba. Troszkę przez tą przestrzenność, którą znamy z Doomtown, czyli te wyjście na rynek tam i strzał z biodra. Tutaj też mamy te lokacje, po których możemy się przemieszczać. Troszkę przez ten motyw, tu się nazywa to scheme, w grze o Tron to się nazywają ploty, czyli zagranie takiego planu na dany dzień, co będzie się działo w tym mieście. No i też podoba mi się ten miasto, żyjące miasto, czyli te osoby, które się pojawiają w tym mieście, przedmioty, one wprowadzają do naszej talii coś zupełnie przewrotnego, nowego. Nie? Regrywalność też mocno. Mamy swoją talię, mamy pomysł na swój deck, ale tutaj możemy się wspierać też tymi, albo zupełnie je olać, więc to zależy od nas, więc kawał ciężkiego tytułu. To już nie jest tytuł na 20-30 minut, tylko na 2 godzinki spokojnie, myślę, że trzeba liczyć na partię. Tak, tam na stronie widziałem jest chyba między 20 a 80 minut, to chyba mi się popieprzyło i powinno być między 120 a 180 minut. Znaczy znowu, no my nie znamy jeszcze tak tych decków, prawda, gdzieś tam raczkujemy w tej grze, próbujemy gdzieś tam znaleźć, prawda, synergię między tymi kartami, próbujemy jakieś strategie opracować, to wszystko zajmuje czas. Tych informacji jest bardzo dużo na kartach. Tak, no bo to są oprócz tego są 3 lokacje, które trzeba wziąć pod uwagę. No jeśli na tej nie jestem w stanie wygrać, to jestem może w stanie na tej, a co jeśli zrobię przewrót i jeszcze się cofnę z powrotem i jeszcze wygram jednak na tej pierwszej. Tak, tam też jest dużo przekrętów, prawda? Można wyrzucać przeciwnika, można przenosić, ściągać. Bo my tam zdobywamy takie punkty renomy, prawda? Te renauny, więc można te renauny przerzucać pomiędzy tymi lokacjami. No, dużo jest właśnie tych takich, tak jak mówisz, umiejętności związanych z aspektem przestrzennym, tak? Poruszania się po tym mieście. Każda karta ma co najmniej jedną umiejętność, często to są 2, czasami nawet 3 umiejętności. Każda karta ma jeszcze te 3 współczynniki, prawda, do tych pojedynków szermierczych, tak, czyli te riposty, bloki i pchnięcia. Koszt, no, informacji jest naprawdę dużo. Oni od samego początku mówili, że to nie do końca jest karcianka, to jest po prostu pełnoprawna taka duża gra planszowa po prostu w postaci karcianki, tak, wydana na kartach. Bo karcianki właśnie czasami się tak kojarzą z grą na pół godziny, prawda, na partię, a to nie, to jest właśnie planszówka na te raczej 1,5-2 godziny. Znaczy, nam nawet, ja patrzyłem ostatnio, to kurczę, nam schodziło po 2,5 godziny partie, nie? Naprawdę były długie. No tak, fakt, że w międzyczasie sobie przypomnieliśmy zasady, powrót do tej gry jest dużo bardziej bolesny niż w przypadku takiego Netrunnera. Chociaż fakt, że w Netrunnera masz 100 czy tam więcej, 200 partii, no to łatwo oczywiście. Tak.
wrócić, ale mimo wszystko, no tutaj ona może nie jest taka smooth, taka elegancka jak Netrunner, nie? Ale jednak ma w sobie coś, co przyciąga uwagę. No, zastanawiam się twoja opinia o tych pojedynkach, bo ja mam mieszane odczucia odnośnie tych pojedynków, przerzucanie tych pchełek Wiesz między co, sobą. znaczy mechanika mi się bardzo podoba i ja w ogóle tutaj czuję trochę też ten vibe właśnie Doomtowna. Masz touchpady? Aha, okej. Znaczy to też, ale Doomtowna, że... Bo w Doomtownie mamy, po prostu zakrywaliśmy pokerową rękę, zbieraliśmy Tak, układy pokorowe. ale wiesz dlaczego? Bo No. w Doomtownie jak budowałeś deck, no to budowałeś tak jak Elcega, powiedzmy, Pod że dwoma wiesz... kątami. Tak, czytałeś sobie umiejętności tych kart, prawda, co ci się przyda, co ci się nie przyda, jakie synergie, ale też patrzyłeś na te właśnie karciane wartości, tak, że aha, dobra, to jest 7 karo, tak, mam już tam tyle i tyle tych siódemek, tyle i tyle do koloru i tak dalej, czy chcę właśnie budować full house'y, czy kolory, czy jeszcze coś innego. A tutaj też patrzysz na te karty i czytasz sobie umiejętność, ale też patrzysz na te statystyki właśnie do bicia się, prawda, i musisz te dwie informacje przetrawić i na tej podstawie, my nie budowaliśmy, tak, tych deków jeszcze, ale widzę Tak, gramy tymi to podobieństwo. startowymi. Natomiast to, co mi się podoba, to nie wiem, czy pamiętasz, że w Doomtownie i to jest problem wszystkich, nie, ten taki jeden wielki shootout, że ludziom puszczają nerwy, szybko robią jeden wielki shootout. Ale to w pierwszych chyba partiach, później już trochę ostrożniej się już gra. No, jeszcze za mało pograliśmy, nie? Tak mi się wydaje, ale dobra. No. Ale zauważ, że tutaj i w Doomtownie był ten sam motyw, że mądre odpuszczenie pojedynku jest dużo lepsze, ważniejsze niż wystrzelanie się po prostu. I to ta gra premiuje właśnie takie zdroworozsądkowe podejście do tematu. Tak. Tutaj się zgodzę, że trzeba umieć oszacować, kiedy, co jest trudne, i myślę, że im więcej się gra, tym nawet to jest trudniejsza, ale też ciekawsza decyzja właśnie, kiedy zmierzyć, tak, ze sobą terapiery, a kiedy powiedzieć, no nie, to ja uciekam do domu. Tą ranę i no. Tak, czy ewentualnie jakąś tam ranę przyjąć. A zamiast tego zyskać coś innego, na przykład właśnie kontrolę nad lokacją strategicznie. Bardzo mi się podoba, nie wiem, nie spotkałem się chyba w też takim aż stopniu, ale gromadzenie tutaj kart na ręku, to znaczy, że Tak. no, jedynym naszym zasobem są karty. Za nie kupujemy, za nimi walczymy, nimi zagrywamy akcje też. Wszystko to właściwie karta ma olbrzymi koszt i chcesz mieć ich jak najwięcej i właśnie no, gra trochę zachęca zależy pewnie który deck i tak dalej, ale chcesz grać w ten sposób, żeby te karty sobie zostawiać na kolejne rundy. Akumulować. Tak, my w pierwszych rozgrywkach się wyprzytykiwaliśmy ze wszystkich kart do zera w pierwszych rundach, a tutaj fajnie jest coś przemycić na kolejną rundę. Tak. Ale wiesz, to mi się też bardzo podoba, że to właśnie w ogóle nie jest, że to jest ciężka decyzja, bo z jednej strony chcesz wydawać, tak, Pozbawiasz się akcji. te zasoby, tak, te karty, bo zyskujesz nimi coś, prawda? Zdobywasz kontrolę nad tymi lokacjami, zatrudniasz nowych tych najemników na przykład, jakieś nowe przedmioty fajne, no ogólnie wzmacniasz ten swój stół, tak, tą swoją prezencję na stole, a z drugiej strony właśnie, no tracisz pieniądze, tracisz narzędzia do tego, żeby się bić, więc to jest, musisz balansować, nie? Musisz podejmować mądre decyzje i odczytywać, co jest w danym momencie gry dla ciebie bardziej opłacalne i co będzie też opłacalne w perspektywie następnej rundy i całej gry, tak, potencjalnie. I to się cały czas zmienia, prawda, więc to są ciekawe decyzje. Natomiast, nie wiem, czy jeszcze teraz coś jeszcze chciałeś dodać? Nie, myślę, że wiesz, że to jest taka nasza wstępna ocena po pierwszych rozgrywkach, więc nie będziemy się mądrzyć za bardzo. Znaczy, ja tylko jeszcze 2 słowa chciałem dodać, nie? Bo tutaj te pojedynki, mechanicznie one mi się bardzo podobają, natomiast ostatnie 2 partie, które graliśmy, ja tam grałem muszkieterami, sobie wziąłem nową frakcję, były dla mnie o tyle niesatysfakcjonujące, że ja właściwie bez problemu ciągle te pojedynki wygrywałem, albo jeżeli przegrywałem, to minimalnie. Tak. Znaczy to fajnie pokazało różnicę we frakcji,
że moja frakcja nie było to napieprzania się, A moja tylko owszem, takiego bardziej prawda? subtelnego, tak, Tak. bardziej subtelnego spychania tych twoich chojraków gdzieś tam na bok. Tak. I powiem ci, kurczę, no nie wiem, takie miałem, jak pierwsze partie, jak graliśmy, no już tam kilka miesięcy temu, bardzo mi się podobały, tak te dwie ostatnie partie, które zagraliśmy, trochę miałem zjazd, tylko, znaczy tu nie chciałbym, żebyś brał jakoś bardzo do siebie to, ale no wydaje mi się, że no, rozumiem, że nie- zbyt łatwo po prostu Tak. czułeś, że ci poszło. że zbyt łatwo mi poszło, że nie miałem, tylko wydaje mi się, że ty tam sporo błędów popełniłeś, nie? I tak trochę jestem zły na siebie z jednej strony, że coś ci nie podpowiedziałem, a z drugiej strony to też byłem ciekaw, co ty knujesz, nie? I też mi się podobało, że ty grałeś zupełnie właśnie w inny sposób, właśnie ty akumulowałeś te karty na ręku i miałem, szczerze powiedziawszy, miałem taką cichą nadzieję, że mnie tym ukażesz. No, ale Taki był plan. tak, a się nie udało i trochę mi za łatwo poszło. No ale zobaczymy, Znaczy, no to jest nie? minus tego, że gra jest długa i no niestety nie da się tak szybko tego levela skilla nabić, nie? Tak, Kolejnymi partiami, resetami. tak. No ale No coś w tym jest. nie, no ja mimo takiej sromotnej porażki, to jestem dalej mega zajrany, żeby sobie ćwiczyć właśnie nawet tym deckiem cały czas. Dobra, no to mi się podoba, bo ja też dalej chcę to sprawdzać, nie? Jestem ciekaw. Dobra. Co masz tam dalej? Co ja mam dalej? To znowu króciutko powiem o Homeworldsach, bo też udało nam się zagrać partię i... Poczekaj sekundkę. Przepraszam. I powiem szczerze, że miałem bardzo mieszane uczucia po tej partii i o co chodzi? No bo ja ci psuję gry. Jeszcze raz, przepraszam. Ja ci psuję wrażenia z gier. Tu znowu... Nie gra, tylko gracz, tak? No, przytłoczyła mnie ta gra bardzo. Bo tak, zaczęliśmy grać i właściwie zacząłeś od pogromu, w sensie w kilku pierwszych tam ruchach czy rundach, to właściwie nawet nie tyle mnie pokonałeś, co właściwie mnie zmiażdżyłeś, w sensie sytuacja na planszy była taka, ja dam przykład z szachów, tak, powiedzmy, no bo Homeworlds nie są jakoś że to jest tak, jakbyś mi w kilku pierwszych rundach, ja bym ci zbił, nie wiem, 3 pionki, a ty byś mi zbił wieżę, gońca i 2 laufry, na przykład. I jeszcze mi tam, nie wiem, okrążył to królową. Ale potem takie odniosłem wrażenie, że kompletnie nie miałeś pomysłu, jak mnie dobić, już osinowym kołkiem. I na końcu ja trochę tam sprytem, trochę właśnie tym twoim w cudzysłowie niezdecydowaniem, trochę twoim gapiostwem udało mi się tam zrobić rajd na twoją planetę i wygrać tą partię. I tu nie chodzi o to, jakby nawet już co się wydarzyło w tej partii, nie? Jak ona się potoczyła, tylko pamiętam, to mnie tak strasznie mi zapadło jakby w pamięć, że po partii powiedziałeś coś takiego, że takim zrezygnowanym trochę głosem, że kurczę, no to jest bez sensu, że ta przewaga doświadczenia. Tak, że ta przewaga doświadczenia jest zbyt duża, że to ciągle trzeba by było grać, żeby był w ogóle sens się jakby pojedynkować. Czy tu musielibyśmy zrobić tak jak z Grą o Tron? Po prostu te tutoriale, nie? Jedna, druga partia znowu. Ja cały czas, nie wiem, kurde, no tam zasad nie ma dużo, ale cały czas mam problem z wykorzystaniem tych zasad. Nie wiem skąd się, znaczy to się bierze z tego, że za rzadko w to gramy, ale właśnie z wykorzystania tych możliwości cały czas się dopytuję do ciebie, aha, jak tu mam taki kolor, to co mogę zrobić? To, czy to jak mam statek w tym kolorze, to mogę to zrobić, czy jak mam planetę w tym kolorze, to mogę to zrobić, nie? Tak. I to jest śmieszne, bo te zasady nie są jakoś trudne, ale kurde, mam problem z ich. Nie, no dobra, no faktycznie, jeżeli właśnie jakby tobie jeszcze tam się te zasady podstawowe mylą, zajączkują, tak, no to ciężko tutaj ten. A tu się wygrywa szynigansami, nie? Tak, no takim absolutnym wyciśnięciem ostatniej kropelki, tak, z tej szmaty tych zasad, prawda? Ale widzisz, no to teraz fajnie, nie? Bo teraz to, co powiedziałeś, no to jest zupełnie jakby inne podejście, nie? Bo wtedy to mnie tak uderzyło, że takie zrezygnowanie, tak, twoje, bo jakby w czym problem, nie? Że
Tylko to znowu, to nie jest jakby zarzut do ciebie, nie? Tylko takie moje przemyślenie po prostu mnie wzięło, że no ja Dostał w ciry i się rozpłakał. tak, tak, dokładnie tak. Że ja jestem w grach właśnie po to, żeby... Ja nie lubię tego słowa masterować, bo masterować to mi się kojarzy, z jakimiś takimi Koreańczykami, którzy siedzą 24 na dobę w StarCrafta, prawda, od 25 lat i rżną w to. Ale żeby, grać, żeby się tym bawić, żeby odkrywać, żeby czasami właśnie eksperymentować, dostać po dupie, żeby bawić się tą grą, ale żeby jednak ją no zgłębiać, no, jednak coś zgłębiać, jednak gdzieś tam iść pomalutku do przodu. Ja nie mówię, wspinać się na Mount Everest umiejętności do jakiegoś tam top 3 najlepszych graczy w historii, tak, tej gry. Tak, ale żeby wyciągać jak najwięcej satysfakcji z tego rodzaju gier, no to trzeba je jak najlepiej opanować, no. Tak. Żeby ta satysfakcjonująca była rozgrywka maksymalnie. Tak, no i tu nie ma drogi na skróty, no nie ma rzeczy, które można się nauczyć, zwłaszcza te nietrywialne, prawda, gdzieś się nie popełnia błędów, nie dostaje po plecach, prawda, nie ponosi porażek, tak. Tylko u mnie to jest cały czas tutaj jakiś błąd w fundamentach, bo zobacz, no wróciliśmy do Netrunnera i gdzie różnica w partii jest olbrzymia, ale jednak byłem w stanie no coś tam ugrać nawet, nie? A tutaj w Homerollsach taka straszna blokada, kurde, że mój mózg tego po prostu nie potrafi nauczyć się tych zasad, no i to jest takie frustrujące, nie? Po prostu. Znaczy, okej, ja to rozumiem i zgadzam się, że też są gry, powiedziałbym takie bardziej zero-jedynkowe pod względem wygrana-przegrana, albo takie bardziej, bym powiedział, na miękko, tak? W sensie, no, gramy w Zamki Burgundii, no i ktoś wygra tam, nie wiem, 120 do 115, no to miał, powiedzmy, nawet kontrolę przez całą partię, ale ta różnica, patrząc na wynik końcowy, nie jest jakaś dramatyczna, obydwie strony fajnie się bawiły, obydwie przez całą partię właściwie czuły, że mogą wygrać tą partię, prawda? Netrunner nie zawsze, nie? To też, bo są też i kompletne blowouty, ale zasadniczo jest nierzadko taka sytuacja, takie fajne właśnie sytuacje. Tak, obie strony są w grze. No. Tak, obie strony są w grze, obie strony mogą wygrać i i wynik się kończy jakiś tam, nie wiem, 7-5, 7-4, ale jedna agenda, tak naprawdę dzieli drugą stronę tylko od tego, żeby wygrać, tak? Czasami naprawdę to jest kwestia jednej akcji, dwóch akcji. No mówisz, że na początek tak się udał, a ja nie byłem w stanie w ogóle z tego skorzystać i to było takie frustrujące, że co ja tak naprawdę mam zrobić? Tak jakby ktoś dał mi do ręki broń, no już dobij go, ale z której strony się strzela? Z stronę tą lufę skierowałeś. No i w swoją. Tak jak małpie dać po prostu brzytwę. No. A tutaj właśnie faktycznie, no, ogólnie abstrakty, Homeworld też, tak, zero losowości, zero ukrytych informacji, czy nawet, nie wiem, Food Chain Magna, to są gry, gdzie, no, jeden błąd czasami jest kaplica, nie, mimo że wszystko dotychczas grałeś idealnie. Jeden błąd i jest nawet nie to, że kaplica, tylko jest pogrom, tak, z drugiej strony. Więc jakby też rozumiem, że to jest takie bardziej frustrujące. Nie, ale mówię, no kwestia właśnie tego podejścia, czy chcemy się bawić, chcemy się, jakby gdzieś tam rozwijać w danym tytule, czy nie. Przy czym znowu, tu nie chodzi mi o to, że ty masz grać w Homeworldsy, nie? Ze mną, czy coś takiego, tylko żeby być szczerym samemu ze sobą, nie? Bo my gier mamy dużo za dużo. Gier, które nawet obydwaj bardzo lubimy, też mamy naprawdę dużo za dużo. W sensie dużo więcej, niż będziemy w stanie kiedykolwiek ograć, nie? I żeby... no właśnie, jeżeli nie czuję tego, nie? Jeżeli mnie to nie bawi, jeżeli mnie to bardziej po prostu frustruje niż ten, to nie ma sensu po prostu katować, tak, tej gry, bo żaden z nas nie będzie... Miał z tego satysfakcji, tak. To sobie zdaje sprawę, że jeśli ktoś gra na siłę, no to druga osoba może tylko się zniechęcić do tego tytułu po prostu przez takie rozgrywki. Tak. I wiesz, szkoda twoich nerwów, szkoda twojego czasu, szkoda też mojego czasu, tak, bo wiesz, lepiej po prostu wprost powiedzieć, słuchaj, zagrajmy coś innego, ja my tak się tutaj sobie towarzysko gadamy, nie po to, żeby sobie tam umiać, tylko też w sumie trochę, żeby pokazać złożoność niektórych gier, że też trzeba zdać sobie sprawę czasem, że nie jestem w stanie wszystkiego ograć, a do niektórych gier
nie ma sensu siadać, jeśli nie mamy naprawdę zamiaru pograć 10, 20, 100 Tak, razy. Nie? trochę I tak. Homeworlds jest jedną z tych gier, które siądnięcie raz, drugi, tak dla zabawy, to jest zupełna strata czasu. Nie? Znaczy oczywiście jest poznanie, co to w ogóle jest za gra, no to musimy zagrać raz czy dwa. No ale tutaj, no żeby czerpać radość z tej gry, no to trzeba zasady przynajmniej perfekt znać, umieć je wykorzystać w różnych sytuacjach. No. Tak. A to nie jest takie tak. hop-siup. No tak, to jest gra, z której dużo więcej się wyciąga, jak się więcej w nią gra. Znowu, żeby więcej w nią grać, no trzeba mieć jakąś przyjemność, jakąś zajawkę. I ja też o tym mówię, bo... Dlatego fajnie jest się uczyć z osobami na tym samym poziomie albo podobnym, nie? A w przypadku takiej różnicy, no to już jest takie bardziej stresujące. Okej. I druga jeszcze rzecz... To też tak właśnie, to też ty mnie tego nauczyłeś, nie? W dużej mierze, że jak w każdej relacji, nie? Tak jak mam na przykład właśnie naszą tak relację, my tutaj spotykamy się na granie, że trochę dobrze jest jak w małżeństwie, nie? Żeby kawa na ławę, żeby szczerze mówić. I ja też właśnie tak sobie pomyślałem właśnie ostatnio, że jak będziemy teraz nagrywać odcinki, to chcę właśnie jakby tak też szczerze gdzieś tam powiedzieć. Czasami to wiesz, tobie się nie spodoba, czasami mi, czasami kogoś to zdenerwuje, ale że to chyba na dłuższą metę ma wartość, tak? Pewnie. Myślę, że w dzisiejszych czasach facebookowych znajomości, relacji, no to ta szczerość jest mocno niedoceniana, a rzeczywiście no, te gry to są gry towarzyskie. No jeśli nie ma tej relacji, albo ta relacja jest zafałszowana przez coś, no to kurczę, no to niszczy piękno tego hobby tak naprawdę, nie? Kiedy spotykamy się i się boimy powiedzieć, no wiesz co, ale lubię cię, ale tej gry nienawidzę. Jak wychodzę od ciebie z domu, to żygam pod klatką. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest taka, że to się, wiesz, że to raz przełkniesz tą pigułkę, drugi raz przełkniesz, ale już za trzecim, za czwartym razem... A za trzecim razem babcia zachoruje. Tak, babcia ci zacznie chorować, zaczniesz sobie przypominać, że miałeś... Odmawiać spotkania, tak. Tak, urodziny syna, już wiesz, czwarty raz w tym kwartale. Albo święty tekst, spytam żony. Nie, wiesz co, już mamy plany, okazało się. I ja od razu mówię, że mi żona nie pozwoli. Czuję takie spojrzenie na sobie, to przez ciebie nie przychodzi. Coś chciałem powiedzieć no i to po prostu się skończy tym, że się przestaje grać z daną osobą, nie? Że ciągle jest jakieś wymyślanie wymówek. A jakby ja też wiem, że ciężko jest powiedzieć, że słuchaj, no nie mam ochoty w tą grę zagrać, bo zwłaszcza jak ludzie lubią dany tytuł, to często biorą to bardzo osobiście. Jakoś tak, czyli co, ta gra jest głupia, tak? A ja ją lubię, czyli ja jestem debilem, tak? I wiesz, tak... Nie wiem, tylko że ja też na przykład do dużo rzeczy się przekonałem, grając z tobą właśnie poprzez takie, no okej, sprawdźmy, nie? Nie czuję tego, sprawdźmy. Przecież tak z Polis, pamiętam, na początku też mnie nie zachwyciło. No dużo gier było, które na początku nie chwytały, więc to też jest druga, tak jakby strona medalu, dać szansę i trochę zobaczyć to, wiesz, oczami osoby, która pasjonuje się tą grą, tak jak mam kolejne podejście do Roota, nie? Którego nie udało mi się w pełni odkryć tej mocy tej gry. Ale wiem, że coś tam drzemie, bo ludzie się tym niesamowicie jarają. I no to wszystko jest, kurczę, no na tym polegają relacje, no ale to musi być szczerość, otwartość po prostu, nie? Mówię, dobra, no nie czuję tego, ale to próbujmy. Raz, drugi, najwyżej powiem pas po tym czwartym, piątym razie. Tak. Bo wtedy mamy tę relację i po prostu jesteśmy w stanie dalej ze sobą rozmawiać i dalej szukać, tak? Bo znajdziemy na pewno, tak? Każdy znajdzie jakąś grę, że wszyscy przy stole będą happy, nie?
No zobacz, że ta nasza kolekcja to się już taka komunistyczna tak naprawdę, bo ty tam czasem mówisz, bo nie gramy w twoje gry. Ale nie ma moje twoje już, kurde, w starym małżeństwie. Tym bardziej, że moje gry częściej do ciebie do Paszkota przychodzą. Tak. Już tutaj Marcelka nie słucha, to można się zdradzić. No tak, ale to też leczy z takiej fetyszu posiadania, nie? Tak. Zdecydowanie. Że bardziej jest nasza kolekcja, nie? I wspólna. Kompletnie nie ma sensu duplikacja na przykład tytułów. Tak, a kiedyś to u mnie to było jakoś takie nagminne, no kurde, świetny tytuł, muszę go też mieć u siebie. No nie muszę, no i tak gram i tak. No dobra, ale to teraz już tak na zakończenie, pozostając w tych sferach wbijania sobie szpil, no to ja chciałem powiedzieć o grze, którą po prostu uwielbiam, a którą mam strasznie rzadko okazję zagrać, bo wymaga tych 6-7 osób, żeby móc się nią cieszyć. Jest to gra, w którą tak naprawdę chyba nigdy nie grałem z nerdami, tylko zawsze z takimi ludźmi, którzy planszówki mają od święta, że tak powiem, i to Avalon, Resistance Avalon, czyli... No, jak ktoś nie jest nerdem, no to wiadomo, że nie jest w ogóle poważany w tym fandomie. Ale nie, zagrałem właśnie z takimi znajomymi i to jest piękne po prostu, jak patrzysz na tych ludzi, nieważne, ksiądz, mężatka, singielka, kawaler, sąsiadka. Basic truth of the human condition, that everybody lies. The only variable is about what. Po prostu wszyscy na pełnej tak ściemniają, bez tego. Ja mówię, ty się będziesz z tego spowiadał, gnoju jeden. A on przywe oczy i mówi, kurde, mówię ci, że jestem po dobrej stronie. Kurwa. I co później się okazuje? Bydlak po prostu kłamał. Ale tak mi się podoba ten mechanizm Merlina, który wie, kim są źli, który jednocześnie musi się ukrywać przed tym, żeby nie zostać odstrzelonym. Na przykład w tej rozgrywce ostatniej ja byłem podejrzany jako bycie Merlinem, bo tak w miarę szybko rozszyfrowałem, kto jest zły i wiesz, tam atakowałem ich, że na siebie ściągnąłeś. Że tak, no ale już pomijam to, że ludzie tam, wiesz, czasami zasadami się mylą i patrzę, jak ktoś wyciąga kartę złego, ja wiem, że on jest dobry. Nie? Już mówię, dobra, gramy, no. Tam zagrywasz porażkę albo sukces, nie? Zagrał porażkę i nagle 2 porażki. Mówię, no kurwa, byłem sam w tej drużynie. Ale to są piękne momenty i tak, kiedy wiesz, ludzie na tym wstęp przekonują się, walczą. No pierwszy raz miałem sytuację, że bo tam jak do 5 głosowań dojdzie do drużyny, to drużyna złych wygrywa, nie? Co jest w praktyce dla mnie chyba nieosiągalne, no bo jak już, a doszło do 4, no bo wiadomo, już jak jest na 4 już jesteśmy, złych jest zawsze mniej, no to nie ma szans, żeby reszta drużyny zagłosowała po raz kolejny na nie. No nie wiem, nie wydaje mi się, żeby to, ale na 5 już było fajne, kiedy 4 pod rząd głosowania nie zgadza się na drużynę. No to kto chcesz tu wynędzy, żeby poszedł, żebyś ty przestał marudzić? No przyjdzie do mnie znacznik, to będę decydował. Teraz to znacznik nie jest. Takie ściemniactwo po prostu, no niesamowite. Uwielbiam ten tytuł, to jest najlepszy tytuł w swojej kategorii i wspominając o tym tytule, chciałem go po to wyciągnąć, żeby powiedzieć, że nie potrzebuję tytułów, które są obudowane nadmierną mechaniką, jeśli chodzi o tego rodzaju gry. Tak jak, nie wiem, ten Kraken, czy Battlestar Galactica. No tutaj kwintesencją jest po prostu relacja między ludźmi. Ta zdolność okłamywania. Ja pamiętam, jak ci kolesie z Brain Games, z tego podcastu, oni mówili, że przestali grać w grę o Tron na rzecz właśnie Avalonu. Kurczę, i to tak naprawdę jest kwintesencja tego, co jest w grze o Tron też, tej negocjacji, tych rozmów, śmiechów, chichów, tylko że trwa to, wiesz, no tam kilkanaście minut, nie? I mam nadzieję, że kiedyś się uda zebrać ekipę, chociaż jak pod grę o Tron nie udaje się 6 zebrać chłopa,
ale żeby po prostu cały wieczór napierdzielać w takiego Avalona, to było coś niesamowitego, bo uczysz się pewnych warstw tego blefu, tych zachowań innych graczy. No. Świetny tytuł. To, co ma robić, to robi to dla mnie idealnie. No ja cały czas jeszcze nie zagrałem właśnie, no, a chciałbym, bo jedyna gra, która gdzieś tam właśnie o te ukryte Boże kochane, ukryte Role? role, tak, o właśnie, udało mi się zagrać, to był ten New Angeles, tak, czyli w świecie tego Netrunnera gra i właśnie znowu, Tylko mimo tam naprawdę to też była bardzo... planszówka, nie? A tutaj masz Tak, taką tak. turbo, nie planszówkę, tylko właśnie, Boże, jak to się nazywa? Windziarz kiedyś to jakoś tak nazwał, że właśnie to nie jest gra, tylko... negocjacje... Nie chodzi mi o mechanikę, tylko, że to nie jest gra, tylko... Aktywność? Aktywność, że to już po prostu jest taka zajebista aktywność po prostu, no. Zabawa, Że gra idzie... zabawa de facto. Tak, że Znaczy, mechanika nie przeszkadza. Nie, to New Angeles, ta część, taka euro, no to była w ogóle do wywalenia, nie? To też kolejna rzecz, jak on, cośmy grali, Battlestar Galactica, nie? No tak. To było co najmniej słabe euro, tak? Ale fajny był ten aspekt właśnie zdrajcy, prawda? Kto tu jest zdrajcą, komu na czym zależy. I to mi się bardzo podobało i w to żeśmy się wszyscy wciągnęli, nie? I po grze chyba wszyscy mieli dokładnie te same przemyślenia, to samo w tym Battlestarze, że dopóki były emocje, się nie ujawnił, dopóki było nie wiadomo, to nawet te słabe elementy mechaniki po prostu już tam odbębnialiśmy, tak? Robiliśmy po prostu te rzuty kostką, że dosłownie jak w Fińczyku, ale dla tych momentów właśnie kto co postawi, czy uda nam się tą misję przepchnąć, czy nie, kto zdradził, tak? Podejrzenia i plucie na siebie nad stołem, prawda? Że to ty bydlaku, to twoja wina. Także no bardzo bym chciał zagrać, tak? Tylko też dużo słyszałem, że tam chyba im więcej, tym lepiej tych osób. I to tak już słyszałem o takich liczbach prawie dwucyfrowych, tak? Czyli bardziej 7, 8 i 10 osób niż 4, 5. Nie wiem jak to. No tak, bo wynika to z tego, że te grupki, które idą na tą misję, są większe, więc siłą rzeczy jest ciekawiej, nie? Tak. Ale no, tutaj graliśmy na 6 osób i fajnie, było bardzo fajnie. Dobra. I wiesz co... No, kończymy? No bo chyba pomału będziemy kończyć. Ja tylko jeszcze jedno tylko słowo, bo jeszcze mówiłem, że tam wrócę jeszcze na sekundkę do tego ARX. Tak. Bo tego nie odpuszczę, tak? Nie mogę odpuścić tego, bo zaraz tam będziesz, panie pośle, pan będzie się tłumaczył jeszcze z tego, ale nie wiem, czy taki skrót był myślowy, czy jeszcze coś innego, a może tak faktycznie jest, ale jakby chciałem dać zdanie, przepraszam, zupełnie odrębne, bo ty na koniec odcinka powiedziałeś coś takiego, że to jest tylko gra, że nawet najlepsza gra to jest tylko gra, że i tak się trafi jakaś lepsza gra, czy coś takiego. Nie wiem, ja niosę takie wrażenie, że no właściwie to wszystko jedno, tak? Po prostu gra to gra i nie ma wielkiej różnicy. No i tak jak mówię, no ja chciałem dać to zdanie odrębne, że dla mnie jest olbrzymia różnica, tak? U mnie naprawdę są te gry topowe, tak? Gry, które są dobre i właściwie cała szara masa, cała reszta, tak? Bo no... I jest dla mnie olbrzymia różnica pomiędzy tą grą topową, tak, tą grą wybitną, kiedy mam możliwość nią zagrać, a kiedy tam w jakąś grę dobrą, a w inne to nawet po prostu z reguły odmawiam, tak, partii. Okej. To widzisz, to rzeczywiście można to złożyć na karb skrótu myślowego, nie do końca wyjaśniłem. Tylko chodzi mi właśnie o przestrzeń takiego hype'u nakręcenia, który jest wokół tego ARX-a i przynajmniej ja tak często właśnie miałem, że wyobrażenia o grze no, nie były nie do spełnienia w ogóle fizycznie po prostu. Okay. Że nawet najlepsza gra nie jest w stanie dorównać naszym sennym, mokrym marzeniom, nie?
Okej. żeby umieć przyhamować, że to, co wciskają marketingowcy, ach, też Cola Werle uwielbiam słuchać, jak on nawija bajera, ale on to mówi z pasją, to on nie jest, wiesz, typem akwizytora, tylko po prostu on to kocha, widać to słychać w jego głosie. Ale to rodzi oczywiście olbrzymie jakieś wyobrażenia, nie? A gra to jest gra. Może być zajebista, ale nie wiem, czy tak miałeś, ale ja często miałem taki efekt pękającego belonika. Tak. Przy bardzo dobrych tytułach, nie? Bo nie da się pewnych rzeczy spełnić, no po prostu. Więc Okej, chociaż dzisiaj, z drugiej strony na przykład w kontrze Elvis ładnie dzisiaj napisał o Pamirze na przykład, że on znalazł swoją obsesję, że Pamir dla niego jest taką obsesją i nie potrzebuje kupować więcej gier, nie? Że dla niego to jest złoty gral, nie? Tak rozumiem. Mało tego, jeszcze mu regały wyczyścił ten Pamir. Tak, z innych tytułów. więc z drugiej strony też jest to jednak mogą być te święte graale. Ja trochę w nie nie wierzę, nie? Ale to jest kwestia indywidualna po prostu. Tak, nie tak. wierzę w sensie, że nie wierzę, że są, tylko że dla mnie, że prędzej czy później Okej. gra okazuje się grą i szukamy kolejnej. Okej. Teraz to brzmi ten. I tak, zgadzam się, że faktycznie jak zaczniemy za bardzo gdzieś popadać w fantazję, to będzie gra miała prawie na 100 trudniej, tak? Bardziej pod górkę. No ja staram się, powiem szczerze, mieć możliwie niskie wymagania i tak starać się jednak do nowych tytułów podchodzić z otwartą głową, nie? Że, znaczy to Tak. ciężko jest zrobić, nie? No bo jeżeli jednak ale trzeba. jakieś informacje do ciebie docierają, a jakieś zawsze dotrą, tak? Bo raczej bardzo rzadko jest tak, że przychodzę i ktoś mówi, o słuchaj, pokażę ci taką grę i w ogóle wiesz, pierwszy raz słyszę o tym tytule, ale im mniej rzeczy gdzieś tam zakładam, to tym większa jest szansa, że mimo wszystko pozytywnie się zaskoczę. Taki przykład koronny, który mi przychodzi do głowy, to jest Imperial Struggle, nie? Gdzie miała być ta polityka wielka, wojny, wielka ekonomia. Tak, i to strasznie się rozjechało. Straszliwie. Dobra, słuchaj, kończę, bo mi się kończy bateria w słuchawce. No to kończymy. Także dzięki serdecznie za kolejny odcinek z nami, tym, którzy wytrwali tutaj do końca, za wszelkiego rodzaju subskrypcje i lajki, także polecamy się i piszcie w komentarzach, co wy tam ogrywacie i do następnego razu. A o grach dzisiaj mówili Irek i Piotrek, dzięki wielkie. Piszcie, komcie i zapraszam na Discorda. Hej. Dobra, to co, stopujemy.